Supermassive Games to w mojej opinii jedno z najbardziej niedocenianych studiów deweloperskich. Owszem, ich gry są specyficzne, można je albo lubić, albo nienawidzieć. Ja należę do tej pierwszej grupy osób. Dla mnie produkcja od Supermassive to interaktywne filmy 2.0, którymi byłem zafascynowany w latach 90. Po mocnym Until Dawn studio trochę osiadło na laurach, produkując popierdółki na PSVR, Rush for Blood i Inpatient, które to wciąż należały do uniwersum Until Dawn. Powstało jeszcze dziwne Hidden Agenda, które zrobiono pod usługę Playlink. Wszystkie te gry zachwycały wykonaniem, szczególnie postaci i mimiki, która nie miała sobie równych. Wraz z nadejściem Man of Medan twórcy chcą powrócić na ścieżkę przetartą przez Until Dawn i w sumie w wielu aspektach się to udaje, choć widać o wiele niższy budżet produkcji, ale po kolei. Gra oparta jest na podobnym schemacie co Until Dawn, więc w zależności od tego, czy podobały Ci się tamte rozwiązania, od razu wiesz, czy spodoba Ci się tutaj. Tytuł jest częścią antologii, której to kolejne odsłony będą się pojawiać co pół roku. Wydaje się to fajnym rozwiązaniem, bo gra jest sprzedawana za mniej niż tytuł AAA, ale jest tutaj haczyk. Gra jest krótką, 4-godzinną opowieścią. Można by powiedzieć, że Until Dawn był jak pełnometrażowy film, natomiast Man of Medan to jeden odcinek opowieści skrypty i niesie to ze sobą pewne problemy. Grom Supermassive zawsze udawało się wyjść obronną ręką, jeśli chodzi o fabułę, i tym razem historia jest niezła. Nie oczekuj jednak tutaj rozważań o złożoności ludzkiej natury. To horror ze wszystkimi swoimi zaletami, ale i wadami. Po uruchomieniu gry wita nas kurator, który pełni rolę kryptkipera z opowieści skrypty. Wprowadza nas w opowiadaną historię. Mamy więc 5 bohaterów, którzy wybierają się ponurkować w oceanie, gdzie udało im się znaleźć stary samolot z czasów II wojny światowej. Znalezione tam informacje prowadzą na opuszczony krążownik, na którym wszyscy tajemniczo zginęli. Rozpoczyna się walka o przetrwanie. Nie oczekuj tutaj twistów ani zwrotów akcji. Głównego twistu domyślisz się o wiele wcześniej niż bohaterowie, choć i tak uważam, że fabuła broni się w takiej formule, w jakiej została przedstawiona. Podobnie jak w Until Dawn, każdy z bohaterów ma swoje cechy charakteru. Podczas gry będziemy ciągle zmieniać się na inną postać, więc każdą uda nam się trochę pograć i trochę lepiej poznać. Niestety nie ma co oczekiwać zbytniej ekspozycji bohaterów. Gra jest za krótka na takie fanaberie. Wśród ekipy znajdziemy jakieś mini gwiazdki Hollywood. Są nimi znany z Quantum Break Sean Ashmore i Pip Torrens, czyli Her Stars, kaznodziei wcielający się w rolę kuratora. Pozostali aktorzy to w zasadzie jakieś randomy. Gry od Supermassive oczywiście opierają się na wyborach moralnych i tutaj podobnie jak w Until Dawn będziemy próbować, aby wszyscy dotrwali do końca przygody, podejmując nie tylko decyzje, ale i próbując się w scenkach Quick Time Events. Niestety gra, w których mamy mocno rozwidlone ścieżki, prowadzi do tego, że łatwo można się w nich pogubić. I nie mówię tutaj o graczach, ale o samych deweloperach, przez co grając drugi raz wyłażą jakieś okrutne dziury w scenariuszu. Miałem taką sytuację pod koniec gry, gdy jedna z osób zginęła w towarzystwie drugiej, natomiast ta druga już 10 sekund później waliła żarcikami, jakby nic się nie stało. Albo sytuacja, gdy jedna z postaci została ciachnięta nożem, a potem ani na nic to nie wpływa, a rana magicznie znika już w kolejnej cutscence i nie ma jej do końca gry. Takich baboli jest sporo, ale wychodzą one, gdy zagramy drugi raz, aby zobaczyć, jak zmieni się sytuacja, i okazuje się, że zazwyczaj to niestety kosmetyka, która nie ma zbytnio znaczenia dla opowiadanej historii. Until Dawn o wiele lepiej to rozwiązał. Wzorem totemów z gry, o której już wspominałem, mamy specjalne obrazy, które pokazują nam jakieś wydarzenie z przyszłości. Mam wrażenie, że są one mniej tajemnicze niż poprzednio, bo łatwo dojść, do którego momentu on się odnosi i można odpowiednio zareagować. Jest to w mojej opinii słabe. Łatwo obejść nietrafne wybory, gra powinna być bardziej nieprzewidywalna, choć z drugiej strony pod koniec gry można łatwo stracić jednego z bohaterów, bo źle się odpowie na jakieś pytanie, które nawet nie daje cienia podejrzenia, że coś może wyjść źle. Tutaj przesadzono w drugą stronę. Konsekwencja nie dość, że nie jest widoczna, to jest całkowicie z dupy. Gra głównie polega na łażeniu, czytaniu przeróżnych karteluszek, które zbiorą historię do kupy, a wreszcie na scenkach Quick Time Events. Nazwanie Man of Medan grą przygodową to potwarz dla wszystkich adventurów, więc jest to po prostu interaktywny film. Oczywiście ma ona jakieś pokłady replayability, choć gra nie
granie za drugim razem już nie jest emocjonujące, a podejmowanie innych decyzji jest może i zabawne, ale widać jak w wielu miejscach mało to zmienia. Wychodzą też kwestie mniejszego budżetu. Główna część gry dzieje się na statku, który może i został wykonany fantastycznie, ale lokacje są mocno do siebie podobne. Ciasne korytarze wyglądają niemal tak samo, choć oczywiście oprawa graficzna to najwyższa półka. Postacie wyglądają świetnie i można je pomylić z prawdziwością. Ogrywałem grę na PlayStation 4 Pro i zdarzały się bardzo często problemy z doczytywaniem tekstur, a w niektórych momentach gra uparcie podstawiła ją w niskiej rozdzielczości i nie chciała tego poprawić. Również tempo gry jest mocno nierówne. Początek jest świetny i zaczyna się mocnym uderzeniem, a potem łażenie po wraku jest już średnio interesujące. Trupy powszednieją i każdego kolejnego witamy wzruszeniem ramion. Pół biedy, że zanim zaczniesz się naprawdę nudzić, gra się skończy, choć zakończenie jest no to co miałem nie trzymało się kupy zupełnie i było dziwaczne, no i miejscami całkowicie bezsensowne. Man of Medan to nie jest zły tytuł, to taki trochę średniak. Jeśli jesteś fanem z gier Supermassive, możesz podciągnąć ocenę o 2 oczka. Ja bawiłem się bardzo dobrze, ale moja żona przy niej zasnęła, choć z początku była bardzo zainteresowana. Podejrzewam, że cena gry szybko spadnie i za poniżej 100 jest to jak najbardziej oferta, którą można się zainteresować. To krótka przygoda, może nie tak treściwa i emocjonująca jak Until Dawn, ale wciąż pompująca trochę adrenaliny w kilku scenkach. Po krótkich zapowiedziach kolejnego epizodu, w którym zagrał Will Poulter znany z Bandersnatcha, przyznam, że epizod numer 2 zapowiada się ciekawiej niż Man of Medan, choć taka w zasadzie rola trailerów. Pokazują, że to co dostaniemy jest lepsze niż w rzeczywistości. Tak czy tak, jako niereformowalny fan gier od Supermassive czekam na kolejne opowieści skrypty, znaczy Picture of Terror.